Dzień dobry, witam na webinarium Skąd brać dane, jak podejmować dzięki nim lepsze decyzje. Na to webinarium zaprasza Was Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Kongresu Solidarności. No więc skąd brać dane? Co to w ogóle są dane i dlaczego tak często mówi się, że to dzięki danym możemy podejmować lepsze decyzje? I moje pierwsze pytanie do Was, możecie zastanowić się nad nim w głowie albo zapisać sobie na kartce. Ile szacujecie, że podejmujecie codziennie różnych drobnych decyzji? Takich świadomych, nieświadomych, takich, które robimy intuicyjnie. To, czy wypiję kawę przed śniadaniem, po śniadaniu, przed myciem zębów, po myciu zębów, czym dojadę dzisiaj do pracy, jak reaguję na pogodę, która jest widoczna albo na moim smartfonie w aplikacji z pogodą, albo za moim oknem. Wszystko to są decyzje, które podejmujemy cały dzień, non-stop. Od niektóre są bardzo błahe, niektóre będą miały wpływ na cały dzień i nie tylko. I te decyzje, nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiamy, najczęściej podejmujemy w kontekście jakichś informacji z zewnątrz, które dostajemy albo od innych osób, albo naszych własnych obserwacji, albo, tak jak w wypadku aplikacji z pogodą na naszym smartfonie, w wypadku konkretnych cyfrowych danych, na które spoglądamy i sprawdzamy, jak się zmieniają. Tych codziennych decyzji naukowcy szacują, że podejmujemy nawet 35 tysięcy dziennie, chociaż jest to bardzo trudne do zbadania. No a można by też pewnie podejrzewać, że im bardziej pracujemy cyfrowo, im dłużej i więcej pracujemy intelektualnie, tych decyzji podejmujemy jeszcze więcej. No i z tych decyzji małych i dużych musimy też zacząć coraz lepiej starać się dzielić te, które są świadome i te, na które mają wpływ na przykład nasze różne uprzedzenia i takie decyzje, które możemy sobie przyspieszyć i podejmować je w półautomatyczny sposób. I znów moje kolejne pytanie do Was jest i znów zachęcam, żebyście zadali sobie je w głowie, zapisali na kartce. Możecie nawet wylistować teraz, jakie decyzje pamiętacie, kojarzycie, uważacie, że dzisiaj podjęliście. I spróbujcie wyjść poza tylko takie rzeczy dotyczące jak się ubiorę, moje prywatne decyzje, ale też decyzje, które podjęliście bardziej świadomie w związku z Waszą pracą, zainteresowaniami. I poszukajcie też decyzji, które nie są tylko tak albo nie są zero-jedynkowe. Być może braliście pod uwagę podczas jakiejś decyzji znacznie więcej czynników niż tylko dwa podstawowe. I dlaczego to jest tak istotne i dlaczego ma to znaczenie również w pracy organizacji podczas budowania projektów, organizowania projektów? Dlatego dane mogą być dla nas przydatne na kilka różnych sposobów. I dzisiaj chciałem powiedzieć o takich trzech typowych tematach, których mówi się, jeśli chodzi o zarządzanie danymi. Do czego w ogóle mogą mi się przydać? Takie przykłady osobiste przełożymy na przykłady organizacyjne. Do jakich narzędzi sięgać, żeby z danymi pracować, jakie umiejętności warto mieć, na co też warto zwracać uwagę, jeśli chodzi o dane, przynajmniej w taki podstawowy sposób, żeby nie popełnić pewnych podstawowych i najczęstszych błędów. A na koniec mam nadzieję, że też zerkniecie do źródeł, które podam i rekomenduję, w których możecie nauczyć się więcej. Możecie pogłębić tę wiedzę i możecie pracować z danymi w jeszcze bardziej zaawansowany sposób. Co to w ogóle są dane? Zacznijmy też od skojarzeń i na to pytanie znów mam nadzieję, że odpowiadacie sobie i teraz strzelacie różnymi rzeczami, które Wam się ze słowem dane kojarzą. Najczęściej z warsztatów pierwsza odpowiedź, która się pojawia, to są dane uporządkowane typu tabelki w Excelu, czy różne formy w ogóle takich danych, które widzimy jako dane liczbowe. Może liczbowe plus jakiś krótki opis i coś uporządkowanego. To nam się kojarzy z danymi i tak najczęściej z kojarzeniem odróżniamy dane od informacji, gdzie informacja jest już uporządkowana i z informacji możemy wyciągnąć kolejny poziom, czyli wiedzę. Natomiast dane, też często mówi się, że dane surowe to są po prostu dane najczęściej liczbowe. Natomiast to nie jest jedyny rodzaj danych, bo być może kojarzycie i być może wasza kolejna myśl poza tabelką w Excelu to było coś takiego, czyli na przykład wyniki zaprezentowane za pomocą wykresów. Bardzo często widzimy to w raportach, które wydajemy, które publikujemy albo które czytamy z interesujących nas obszarów wiedzy i branż. I wykresy już są jakąś uporządkowaną prezentacją danych. Ciężko nazwać je surowymi, dlatego że dane liczbowe zostały przełożone na coś wizualnego, coś, co możemy odczytać bardzo często rzutem oka. I tutaj z jednej strony mamy bardzo duże uproszczenie, coś, co nam przyspiesza podjęcie decyzji, bo o ile spojrzenie w tabelkę w Excelu wymaga od nas przeczytania bardzo często bardzo dużo i wywnioskowania rzeczy albo wyliczenia nawet pewnych informacji, żeby móc podjąć decyzję, to kiedy patrzymy na wykresy w raportach, kiedy patrzymy właśnie na słupki czy na tak zwane pie charty, no to
bardzo często widzimy już tą informację dla nas najważniejszą na pierwszy rzut oka i możemy wysunąć wnioski, możemy podejmować decyzje. Natomiast z takimi danymi będą już się kryły i czaiły pierwsze, to możecie pewnie też podejrzewać, możliwe albo manipulacje, albo błędy, które możemy popełnić, podejmując takie decyzje na najprostszym poziomie, nawet dlatego, że wizualnie taki wykres może być źle skonstruowany. Natomiast jest to kolejny przykład tego, co nam się kojarzy z danymi. Co jeszcze to może być? No i tutaj wejdziemy w pierwszy z dzisiaj, ale nie jedyny przykład, bardziej technologiczny. Dane dzisiaj nie są wyłącznie prezentowane w czymś, co czytamy, co widzimy jako taką zamkniętą formę, plik excelowski czy raport. Dane dzisiaj coraz częściej są danymi na żywo. Ja mam ze sobą zegarek sportowy, który pokazuje mi na przykład dane o moim samopoczuciu na poziomie pulsu i czasu na żywo, czyli mam to jak w zegarku. Natomiast dane na żywo mogą być też danymi na bardzo wiele tematów. I jednym z takich przykładów, który jest wyjątkowo ważny, zwłaszcza dla organizacji, zwłaszcza dla instytucji, są dane o tym, co się dzieje na naszych stronach internetowych. I najczęściej podajemy sobie te dane mówiąc, ile wczoraj, ile w miesiącu było użytkowników unikalnych, ile było osób odwiedzających nasze strony, ale im szybciej pracujemy, im więcej rzeczy dzieje się na żywo, tym te dane prezentowane na żywo i analizowane na żywo zaczynają być coraz bardziej istotne. I tutaj na tym wykresie widzicie, jak wejścia na stronę internetową śledzone są za pomocą Google Analytics na żywo. Dlaczego to jest istotne i dlaczego warto też myśleć i dodać sobie do kategorii skojarzeń z danymi dane na żywo, dane live? Dlatego, że jeżeli organizujecie wydarzenie, zwłaszcza wydarzenie online, organizujecie pewne rzeczy, które się zmieniają szybciej niż tylko z dnia na dzień, to śledzenie tego, na przykład ile osób w danym momencie wchodzi, ile osób korzysta z przerwy, ile osób jest na danym różnym traku czy na konkretnych warsztatach i skąd są te osoby, pogłębianie tej wiedzy jest bardzo istotne. Więc nie są to już dane tylko, które analizujemy statystycznie, jako wykresy, jako wskaźniki sukcesu. Mogą być to dane, które będziemy brać pod uwagę, żeby podejmować decyzje prawie że na żywo i na przykład zmieniać coś i udoskonalać. Ale nadal są to dane, które wydają się być bardzo liczbowe. Pytanie moje do Was, czy myślicie, że to są dane? Taki obraz, który najczęściej kojarzymy ze zdjęć satelitarnych, z map albo z pogody, na którym przesuwają się niżej, wyżej chmury. I to są dane, które nazwalibyśmy również danymi zaprezentowanymi wizualnie. Oczywiście nie jest to wykres i bardzo ciężko byłoby komuś, kto nie ma chociaż podstawowej pamięci z lekcji geografii o meteorologii, odczytać te dane prawidłowo. Natomiast gdybyśmy pomyśleli o tym, co się czai pod tym zdjęciem, w tym wypadku to zdjęcie satelitarne z NASA, mamy tak naprawdę nie tylko zdjęcie, co bardzo precyzyjną, ogromną ilość danych liczbowych, którą analizują najczęściej superkomputery po to, żeby móc określić, co to znaczą te wszystkie zmiany liczbowe na poziomie ciśnienia, wysokości, na których są chmury, wielu rzeczy, wilgotności powietrza. I to też są dane, tylko takie, których nie jesteśmy w stanie bez dodatkowych narzędzi jeszcze odczytać. Takie też dla nas będą istotne, bo zamiast pogody weźcie sobie tutaj przykład danych, które możecie mieć właśnie ze statystyk waszej strony i wy niekoniecznie macie jeszcze teraz kompetencje, żeby je odczytać, ale one będą dla nas istotne. I tutaj to moja pierwsza lekcja dla was, żeby pomyśleć o tym, że być może pojawią się takie miejsca dzisiaj podczas tego webinaru i takie przykłady, które będą przekraczały to, co dzisiaj potrafimy i będziecie mieli ochotę rzucić pilotem i powiedzieć, nie chcę wracać do szkoły, żeby się ich nauczyć, ale tak jak z pogodą nauczyliśmy się i każdy z nas potrafi ją odczytać bardzo szybko albo z czytaniem map, tak samo dane są umiejętnością, kompetencją, która dzisiaj jest nam bardzo przydatna. I tutaj jeszcze dwa przykłady tego, czym są dane, w jakich formach mogą być. Pomyślcie też o tym, ile piszecie, ile tworzycie rzeczy dziennie, ile zbierają wasze właśnie smartwatche, opaski sportowe, danych o naszej codzienności. I te dane najczęściej wykorzystujemy na przykład w sytuacjach związanych z leczeniem się, z medycyną, żeby ocenić, czy jesteśmy w dobrej, czy złej kondycji. Natomiast takie dane codzienne o tym, jak się czujemy w danym momencie, one mogą być wykorzystane na wiele różnych sposobów i znów mogą być też bardzo przydatne w organizacji. Za chwilę zadam wam kilka trudniejszych pytań o to, skąd możemy wiedzieć i jak możemy podjąć dobre decyzje i mam nadzieję, że będziecie chcieli odpowiedzieć sobie na te pytania, jak możemy dzięki danym z bardzo wielu różnych źródeł lepiej podjąć decyzję o pracy w organizacji. Ostatni przykład danych, rozpoznawanie twarzy. Pewnie kojarzycie z tego, jak jesteśmy oznakowywani, bardzo często oznaczani na przykład w mediach społecznościowych, albo jak rozpoznają nas twarze w różnych sytuacjach
taki jak na przykład czytanie danych biometrycznych na lotnisku. I dane o twarzy, dane w ogóle o tym, jak wyglądamy, są kolejną bardzo ciekawą rzeczą, o której nie myśleliśmy jeszcze kilka lat temu. Bardzo daleko jestem od tabelki w Excelu, ale pod spodem na przykład informacje o tym nie tylko jak wyglądamy, ale jak dokładnie parametry naszej twarzy działają, są to dane unikalne, takie jak odcisk palca. I takie dane biometryczne, dane o naszych twarzach są bardzo istotne też z perspektywy ochrony danych osobowych, ale nie tylko. To też mogą być informacje i dane, które możemy wykorzystać w pracy organizacji. Jeżeli to teraz brzmi magicznie, to zostańcie, żeby dostać tę odpowiedź za kilka minut. No dobrze, więc mamy za sobą informacje o tym, czym są dane, z czym nam się kojarzą, jak mogą wyglądać, jak mogą brzmieć, w jakiej formie mogą być. Teraz spróbujemy zastanowić się nad tym, do czego dane mogą się przydać w organizacji. I moja propozycja dla Was jest, żeby myśleć dzisiaj i szukać takich 4 podstawowych inspiracji, 4 podstawowych kategorii, do czego dane mogą być nam potrzebne, przydatne, jak możemy je wykorzystać i o tym będą też przykłady. Po pierwsze, dane mogą być dowodami, mogą nam służyć do tego, żeby coś udowodnić, żeby coś potwierdzić. Najczęściej są to dane statystyczne. I tutaj bardzo proste skojarzenie. Jeżeli wiemy, ile osób zarejestrowało się na webinar, ile osób było na szkoleniu, ile osób wypełniło ankiety i jakie są wyniki tych ankiet, to jest najprostszy przykład danych, które wykorzystujecie prawdopodobnie już teraz jako dowody, na przykład potwierdzające jakiś postęp edukacyjny, albo rozwój projektu, albo jego sukces, albo być może jakieś problemy, które wystąpiły. Natomiast dane poza dowodami mogą nam też służyć do pokazywania wzorów i trendów. I tutaj zaczynamy wchodzić na ten ciekawszy poziom, kiedy zebranie danych i przeanalizowanie ich nie tylko będzie coś udowadniać historycznie, ale zaczynamy wyciągać z nich wnioski na przyszłość. Czyli na przykład możemy szukać pewnych wzorów zachowań, co najbardziej lubią nasi uczestnicy szkoleń czy naszego projektu, na jakie tematy bardziej postawić, bo widzimy, że kiedy zaczynamy mówić na przykład innym językiem albo używamy innych przykładów, lepiej reagują podczas szkoleń czy warsztatów, albo lepiej klikają i otwierają nasze maile. I te wzory i trendy mogą nam sporo podpowiedzieć. Natomiast są jeszcze kolejne poziomy, z których warto korzystać. Takim, który jest bliskim dowodom, ale jest też bardzo ciekawy, dlatego że z niego możemy wysnuwać bardzo wiele ciekawych nowych tez i możemy testować wiele rzeczy, to są dane jako porównywanie. I za chwilę zachęcę Was do małego ćwiczenia, w którym będziemy właśnie szukać takich porównań, po to, żeby móc zainspirować się po pierwsze dzięki podglądaniu konkurencji, dzięki porównywaniu się do różnych innych informacji z rynku, do innych różnych danych, ale też po to, żeby przez porównywanie i najprostszą wersję, na przykład testowanie różnych wersji, mieć dane, co jest lepsze. Takim przykładem klasycznym, który wykorzystuje się na przykład w marketingu społecznościowym, marketingu internetowym, który pewnie kojarzycie, są na przykład testy AB, czyli porównuję 2 wersje wysyłki newslettera, porównuję 2 wersje treści mailingu, porównuję 2 wersje okładki wideo na YouTubie, żeby zobaczyć i sprawdzić, na którą lepiej reagują czytelnicy czy widzowie. I kiedy mam to porównanie, mam na przykład parę procent więcej danych za lepszą okładką, za lepszym mailingiem, lepszą treścią, mogę wysłać masowo już do całej grupy odbiorców tą lepszą wersję, ta, która będzie się klikać potencjalnie lepiej. Jeżeli ktoś z Was albo tworzy kanał YouTube'owy, albo ma w rodzinie czy wśród bliskich osób kogoś, kto kanały YouTube'owe obserwuje i ma marzenie zostać YouTuberem, to wie, o czym mówię. Możecie zapytać też, jak ważne są takie rzeczy i takie dobieranie w testach i porównywanie różnych wersji na sukces, zwłaszcza sukces typu oglądalność czy sukces w mediach społecznościowych. I ostatni poziom, który jest też bardzo istotny, to prognozy, ale już nie meteorologiczne, tylko prognozy, które pozwalają nam z danych i zarówno wzorów, jak i trendów, ale też historycznych danych, wyciągać pewne wnioski i prognozować na przyszłość. Coś, co nam pozwala podejmować lepsze decyzje, niekoniecznie idealne, ale znacznie lepiej poparte w danych jako właśnie dowodach, czymś, co potwierdza pewne wzory, które widzimy, albo wzory, których nie widzimy, dzięki temu mamy nowe informacje, dane, które możemy porównywać z innymi sytuacjami i dzięki temu możemy je również tworzyć jako prognozy na przyszłość. I teraz ćwiczenie, które możecie wykonać samodzielnie. Wystarczy Wam smartfon albo komputer, jeżeli przed nim jesteście teraz. I do czego Was zachęcam, żeby wejść na stronę, jedno z prostych narzędzi Google, ale takich mniej znanych niż ich wyszukiwarka. Narzędzie nazywa się Google Trends. Możecie albo je wyszukać w sieci, albo wejść na trends.google.pl. Znajdziecie tam taką bardzo prostą stronę internetową, na której będzie zachęta do tego, żebyście wpisali hasło wyszukiwania
a kiedy wpiszecie jedno, będziecie musieli też wpisać drugie. I co możecie zrobić, to jest, kiedy wejdziecie na tą stronę, zawężcie sobie na górze wyniki wyszukiwania do Polski i na przykład na ostatnie 12 miesięcy. Moje hasła, które Wam proponuję, żeby porównać, które zobaczycie też na moim przykładzie, to jest na przykład porównanie zwrotu NGO, czyli skrótu Non-Governmental Organization, i organizacja pozarządowa w języku polskim. Microsoft Teams albo Slack, albo Google Hangouts i Zoom na przykład. Albo jeżeli chcecie coś niezwiązanego z pracą, to wpiszcie Batman versus Superman. I kiedy będziecie mieli wpisane te dwa hasła i zawężone te wyniki wyszukiwania do Polski i do na przykład ostatnich 12 miesięcy, to zobaczycie takie u mnie w tym momencie porównanie danych na temat tego, jak w konkretnym kraju, na konkretnym terenie geograficznym wyniki wyszukiwania są popularniejsze do konkretnych dwóch różnych haseł. Tych haseł zresztą możemy dać tutaj więcej do porównania, ale na dwóch to będzie najbardziej czytelne. I teraz bardzo prosty przykład, o których zaraz chwilę będzie więcej. Chciałbym wiedzieć, jak na mojej stronie, na moim blogu używać lepiej słownictwa, które będzie bardziej zrozumiałe, będzie łatwiejsze, będzie potencjalnie bardziej przyjemne i będzie zwracało uwagę lepszą moich czytelników. No i jeżeli piszę o organizacji pozarządowej, to czy używać powinienem terminu NGO, czy organizacja pozarządowa? Odpowiedź oczywiście nie jest taka prosta jak tylko wynik tutaj, dlatego że NGO możemy używać w szerszym kontekście i też o tym sobie powiemy, ale już widzimy, że organizacja pozarządowa w wynikach wyszukiwania, w popularności słów występujących w wynikach w Google jest znacznie niżej niż NGO. Co nie oznacza też, że nie ma różnych momentów, kiedy na przykład z jakiegoś powodu, i tu widzimy tę końcówkę, kiedy organizacja pozarządowa rośnie i jakby skądś też biorą się te coraz lepsze jej wyniki. Więc mamy takie podstawowe dane, które już tutaj widzicie, że mamy możliwość porównania. Mamy również trendy, czyli widzimy i możemy sobie tutaj sprawdzić, czy są jakieś trendy w trakcie roku, jakieś momenty, które wpływają na to, że dane słowo na przykład w tym porównaniu wypada lepiej czy gorzej. Tutaj jeżeli porównacie sobie na przykład różne produkty i wpiszecie nazwy rzeczy, które lubicie, no to możecie zobaczyć, że trendy tych produktów mogą być związane z premierami z nimi związanymi albo z okresem w roku typu przedświątecznym. Ale co bardzo ważne, akurat na moim przykładzie to teraz nie wyszło za ostatni rok. Natomiast jeżeli wchodzimy w takie porównanie, nagle możecie zobaczyć, że być może jest województwo, w którym inaczej używamy określonych słów. I to może być bardzo ciekawa podpowiedź do tego, żeby zmieniać swój język pod kątem na przykład tego, gdzie w danym momencie występujemy, albo do jakiej publiczności, skąd mówimy. I jest to jeden z prostszych przykładów. Nie potrzebujecie tutaj żadnych umiejętności technicznych, żeby poćwiczyć sobie i stestować na takich prostych językowych przykładach związanych z wynikami wyszukiwania w Google, co to znaczą trendy i w jaki sposób możecie to wykorzystać. Moja mała praca domowa dla Was to jest wpisanie tutaj kilku różnych terminów, które są związane wprost z Waszą branżą, z Waszą działką, z tematyką Waszego projektu i potestowanie różnych podobnych słów do tego, na przykład których określeń, jakich nazw warto byłoby używać, żeby na przykład lepiej trafić w to, co jest bardziej czytelne, popularniejsze w sieci. I tutaj wchodzimy już w taki obszar związany nawet z SEO, czyli z lepszym pozycjonowaniem stron, mimo to, że jesteśmy na poziomie takiej zwykłej językowej wiedzy plus dane o wynikach wyszukiwania z Google. Dobrze. Mamy przykład za sobą. Mam nadzieję, że zrobiliście to ćwiczenie i możecie się teraz już oderwać od Google Trends i skupić na chwilę na kilku przykładach. I mam dla Was 3 duże pytania, które postaram się odpowiedzieć na nie za pomocą przykładów, ale też liczę na to, że Wy sami spróbujecie sobie odpowiadać na to, w jaki sposób, skąd mogę brać takie informacje i jak mogę w dobrze udowodniony sposób podjąć dobrą decyzję w odpowiedzi na to pytanie, bazując na danych. Moje 3 pytania do Was, o których za chwilę będzie mowa. Pierwsze to jest, czy wiesz, ile osób w Polsce jest zainteresowanych konkretnie Twoją branżą, tematyką Twojego projektu? Czy są to dziesiątki, czy tysiące osób, czy są miliony? Czy może znasz wszystkie te osoby? Czy strzelasz, czy masz bardzo konkretne informacje o tym i wiesz, ile to osób jest? Przynajmniej w rzędzie wielkości. Druga rzecz, czy wiesz, kiedy i co Twoi odbiorcy czytają poza na przykład Twoją stronę internetową? Co ich interesuje, jeżeli czytają na przykład projekt o pierwszej pomocy i czytają Twoje materiały albo interesują się wkluczaniem na rynek pracy, to co jeszcze może ich interesować? Jakie inne tematy, może jakie inne media, jakie inne obszary tematyczne są podobne i są nimi zainteresowani? I czy możemy taką wiedzę jakoś wykorzystać? Kolejne pytanie,
bardzo bliskie zwłaszcza czasom pracy zdalnej, hybrydowej i eventom tego typu. Czy wiesz, kiedy zrobić przerwę podczas konferencji? Pewnie podczas fizycznej jest to bardzo łatwe do analizowania, ale jeżeli robię telekonferencję, robię konferencję wirtualną czy zdalną, czy wiesz, kiedy najlepiej zrobić przerwę i ile powinny trwać? I czy jest to decyzja arbitralna, którą wszyscy podejmujemy, bo mamy pewne przyzwyczajenia, czy być może można tutaj wprowadzić jakieś usprawnienia dzięki danym? I na te 3 pytania dam wam sekundę, myślcie sobie o odpowiedziach, możecie je też zapisywać, natomiast ja podam kilka przykładów, skąd brać informacje o tym, skąd brać te dane surowe, jak możemy je wykorzystać, jakie wykorzystują pewne organizacje, żeby na takie i podobne pytania odpowiedzieć w oparciu o dowody. Pierwsza rzecz, czyli czy i skąd i wiem, ilu jest odbiorców mojej branży, mojego tematu, jaki to jest rząd wielkości. No oczywiście pierwsze pewnie skojarzenie, które mogliście mieć, to dane Głównego Urzędu Statystycznego. No teraz rachunek sumienia, kiedy ostatni raz sięgnęliście w swojej organizacji po rocznik statystyczny albo dane z GUS-u. I tutaj muszę was zaskoczyć. Oczywiście są to dane nadal publikowane najczęściej raz do roku, natomiast są to dane, które się też w ostatnich latach niesamowicie zmieniły. Taki bardzo prosty przykład. Z danych GUS możemy znacznie więcej wyciągnąć informacji o tym, ile jest w Polsce komputerów, bardzo precyzyjnie i kto i jak robi zakupy internetowe, niż dowiecie się czasem z raportów branżowych. A co ważne, są to dane na ogromnej próbie Polaków i Polek, więc są dane bardzo dokładne. No, okej, ale GUS pewnie może nie brzmieć dla was jako strona internetowa, po którą sięgacie na co dzień, więc proponuję wam na przykład odwiedzić bank danych IO, czy IO. Jest to strona, która prezentuje w wizualnie prostszy sposób najważniejsze podstawowe dane z Głównego Urzędu Statystycznego pod kątem tego, jakie dane możemy wykorzystywać również w organizacjach na co dzień. Więc na przykład, jeżeli szukamy, ile osób jest zatrudnionych w konkretnej branży, co już nam podpowie, na przykład ile osób może być zainteresowanych tematem mojego projektu, jaka jest potencjalna grupa odbiorców. Bo jak wiemy, coś dla wszystkich to trochę dla nikogo, więc dobrze to mieć doprecyzowane i dobrze mieć to też udokumentowane, skąd takie dane bierzemy. Więc pierwsza mała podpowiedź, sięgnijmy do danych z GUS-u. Ale o tym już też mówiłem i też pewnie o tym pamiętacie, dane z GUS-u będą danymi raz na rok, więc czy możemy mieć takie dane bardziej aktualne? Oczywiście. I tutaj musimy sięgnąć już po narzędzia komercyjne, na szczęście bezpłatne, chociaż wymagające odrobiny pracy. Jeżeli tylko kiedykolwiek robiliście reklamę na Facebooku, zamawialiście, opłacaliście taką reklamę, to macie dostęp do narzędzia, które nazywa się Audience Insight, czyli insighty, wiadomości, informacje o publiczności. I dlaczego zaraz po GUS-ie pokazuję Facebooka? Dlatego, że ilość osób, które jest na Facebooku, jest tak ogromna, że dane statystyczne z niego mogą być dla nas niesamowicie precyzyjne i przydatne. Ja tutaj zaprezentowałem wam na przykładzie bardzo proste porównanie, ile osób jest zainteresowanych organizacjami pozarządowymi. Mogę zobaczyć, jaki jest rozkład płci tych użytkowników i użytkowniczek zainteresowanych takim tematem na Facebooku. A idąc dalej, mogę sobie zawężać te grupy na przykład do województwa czy do konkretnej miejscowości i mogę też przyjrzeć się, jakie są inne ich zainteresowania. Więc nagle dostaję 2 odpowiedzi na pytania. Po pierwsze, mogę wiedzieć, ilu potencjalnych odbiorców mam. Nie tylko reklam, ale mojego projektu. I też zaczynam dostawać informacje już bardziej precyzyjne, właśnie te insighty z angielskiego, które podpowiedzą mi na przykład, jeżeli robisz reklamę albo telekonferencję i chcesz ją podpromować, chcesz o tym opowiedzieć i wiesz, że osoby zainteresowane organizacjami pozarządowymi są też potencjalnie w większości, powiedzmy, zainteresowane książkami i kulturą, to mogą być fajne skojarzenia, które warto użyć w materiałach marketingowych, w materiałach promocyjnych, reklamowych, albo bardziej precyzyjnie możemy też tu wyszukać, na przykład jakimi mediami, jakich kanałów innych komunikacji używają właśnie nasi odbiorcy, czyli te osoby na tym przykładzie zainteresowane działalnością organizacji pozarządowych. Więc zamiast strzelać na ślepo i wybierać na przykład kanały komunikacji, które są nasze intuicyjne, te, które my czytamy czy oglądamy, możemy wybrać te, które czyta, ogląda, korzysta z nich większość naszych odbiorców. I już mamy właśnie dowód na to, dlaczego warto wybrać to, co jest wynikające z danych, a nie to, co jest naszą intuicją. Nasza intuicja będzie daną jednostkową, bardzo indywidualną. Więc warto w te statystyki spojrzeć. Jak to robić? Jeżeli wejdziecie sobie na to narzędzie, to bardzo szybko przejdziecie przez to, że dobieramy sobie grupy demograficzne, wybieramy sobie zainteresowania i dostajecie w wyniku te dane statystyczne, tak jak GUS zbiera o wszystkich Polkach i Polakach, to tutaj macie dane statystyczne o użytkownikach, użytkowniczkach Facebooka. Co jak na Polskę oznacza 18 milionów osób, do których danych statystycznych możecie zerknąć i wejść sobie coraz głębiej, żeby się dowiedzieć o nich
więcej. Zachęcam do pobawienia się z tym narzędziem nawet na kilka minut i nawet jeżeli nie znajdziecie tutaj sposobu dla waszej pracy, to jest coś, co warto podpowiedzieć, zwłaszcza osobom, z którymi pracujecie komunikacyjnie, żeby doprecyzować to, jakim językiem mówicie, do kogo mówicie, jakich kanałów komunikacji używacie w organizacji. Jest to jedna z takich rzeczy, których warto usprawnić, bo digital marketing społecznościowy w organizacjach jest tak samo konkurencyjny jak w firmach i warto działać tutaj w oparciu o dane, a nie nasze wyłącznie dobre intuicje, które nie zawsze muszą być najbardziej trafne. Grupy odbiorców na Facebooku w tym momencie możecie analizować w ten sposób, ale tutaj mała gwiazdka. Jeżeli będziecie korzystać z tego narzędzia też za kilka miesięcy, to możecie się również dziwić, że wygląda trochę inaczej niż ja Wam pokazywałem. W tym momencie dostępne jest w 2 wersjach, takiej bardziej rozbudowanej i w wersji nowszej, która będzie troszeczkę zubożona, ale będzie Wam pozwalała na przykład znacznie precyzyjniej zajrzeć do danych na temat Waszych stron, Waszych kanałów na Facebooku. Więc to taka mała gwiazdka. Narzędzia internetowe się permanentnie zmieniają. No dobrze, sięgnęliśmy po dane statystyczne, ale teraz spróbujmy zejść poziom niżej, do osób, które znamy, do których być może macie kontakt, które klikają w wasze strony i kanały. Pierwszą podstawową rzeczą, którą już wykorzystujecie i do której warto i zachęcam, żeby sięgnąć głębiej i trochę bardziej zorganizowany sposób, jest to, co robimy za pomocą ankiet. Tak, najzwyklejszych, codziennych ankiet, czy googlowych, microsoftowych, czy takie, które układacie sobie za pomocą własnych narzędzi na stronach, czasem nawet papierowo. Natomiast jest bardzo ważna podpowiedź. Żeby to, co zbieramy za pomocą ankiet, na przykład ewaluacyjnych w projektach, czy ankiet, kiedy zbieramy zainteresowanie jakimś działaniem, czy jakimś projektem, mogło nam lepiej służyć jako dane do podejmowania lepszych decyzji, powinno być robione regularnie i konsekwentnie. I tu znów zachęcam takiego małego rachunku sumienia, przyjrzenia się temu też historycznie, czy jeżeli robicie ankiety ewaluacyjne przez kilka lat w różnych projektach, to czy staracie się zachować na przykład dokładnie tak samo brzmiące pytania i kafeterię odpowiedzi. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jeżeli brzmią one podobnie, są zorganizowane w konsekwentny sposób, no to warto porównywać dane historycznie w tym momencie. Czyli na przykład możemy wiedzieć, tak jak na moim przykładzie, ja tutaj bardzo konkretnie analizuję, skąd są osoby zainteresowane w jednym konkretnym projekcie, w którym pracuję, z jakich województw pochodzą. Dlaczego to jest istotne i dlaczego śledzimy te trendy, pytamy się o to i patrzymy na to historycznie? Żeby na przykład porównać, czy dane, które ma Ministerstwo Edukacji Narodowej o tym, ile jest gdzie szkół, są zbieżne i czy powinniśmy jakoś brać jakieś inne informacje, inne dane pod uwagę, kiedy planujemy szkolenia, w jakich województwach, w jakich miejscowościach powinny się odbywać. Więc na przykład, kiedy widzę ten trend i widzę, że mam województwa, w których być może jest mniej szkół i mniej nauczycieli, ale równocześnie jest coraz więcej osób zainteresowanych szkoleniami, no to jest dla mnie ważna informacja, która nie jest tak wprost logiczna, nie wynika z tego, co jest w danych takich czysto statystycznych, tylko jest precyzyjna do mojego projektu. Więc zachęcam Was do tego, żeby formularze i wszelkie ankiety, które robić, przemyśleć 2 razy bardziej, korzystać z nich jako narzędzie regularne, a nie narzędzie jednostkowe, które wykorzystujemy na przykład na koniec projektu. Sięgać po nie również historycznie. I tutaj kolejnym krokiem, który byłby świetny, który dla wielu organizacji wydaje się być bardzo trudny i obawiamy się go, to jest, żeby pójść krok dalej, krok wyżej. Nie tylko zbierać dane za pomocą ankiet i formularzy, ale zacząć pakować je do narzędzia, które nazywamy CRM-em, czyli Client Relationship Management Software. Są to narzędzia, które służą nam do tego, żeby częściowo zautomatyzować, ale co najważniejsze w sposób konsekwentny prowadzić bazy danych, zwłaszcza danych o naszych odbiorcach. Wyobraźcie sobie, że macie 10 ankiet i na 10 ankiet, które są wypełniane przez podobne osoby, mamy historię wszystkich tych odpowiedzi na te ankiety każdej konkretnej osoby i macie również to połączone na przykład z historią maili z daną osobą, pytań, które zadawała, numeru telefonicznego do tej osoby i czy do Was dzwoniła, albo na przykład czy dostała kiedyś od Was jakąś paczkę. I te dane historyczne są niezwykle istotne, dlatego że nagle każda osoba, którą na przykład sobie zbierzemy w takim CRM-ie, jest dla nas znacznie bogatszym przykładem i bogatszym dowodem do podjęcia decyzji, niż gdybyśmy mieli szukać o niej informacji w kilkunastu rozproszonych źródłach. CRM załatwia to za nas i zbiera to w jedno konkretne miejsce. Przykłady, które najczęściej są wykorzystywane w organizacjach do podejmowania lepszych decyzji CRM-u, to jest głównie dotyczące fundraisingu, czyli zbierania środków. Na przykład możemy analizować,
jaki typ odbiorców finansuje, częściej nam wpłaca, częściej wpłaca regularnie, częściej jednostkowo i podejmować decyzje, na przykład w jaki sposób ich za to wynagradzać, czy im dziękować, w jaki sposób do nich adresować komunikaty, albo na przykład dane na temat kontaktów. Jedna z organizacji, z którą pracuje, Fundacja Panoptykon, CRM-a wykorzystuje do śledzenia kontaktów z mediami, które jest dla niej bardzo istotne. I w jaki sposób to robią? Każdy kontakt od dziennikarza do organizacji i od organizacji do dziennikarza jest śledzony, jest zapisany w CRM-ie, co powoduje, że mogą mieć bardzo konkretną statystykę, na przykład dla swoich grantodawców, dla fundatorów, jak wyglądało ich obecność w mediach. Nie tylko ile razy byli w mediach i w jakich mediach, mogą to bardzo dokładnie prześledzić i pokazać, ale też jakie jest zainteresowanie dziennikarzy w różnych momentach roku, różnymi tematami, których zajmuje się organizacja. I też mają potem historyczne informacje o tym, ci dziennikarze z tego medium na przykład są częściej zainteresowani takim tematem, więc kiedy będziemy publikować nowy raport, kiedy będziemy mieli coś nowego w tym temacie, warto im dać znać bardziej na przykład niż reszcie organizacji i reszcie mediów, dlatego że oni na to zareagują lepiej. Możemy personalizować nasze odpowiedzi, możemy personalizować nasze działania do odbiorców, do grantodawców, do mediów, kiedy wiemy historycznie, co ich interesowało, w jaki sposób korzystali z naszych usług, w jaki sposób byli z nami w relacjach. To robi właśnie nam CRM. Natomiast takich narzędzi oczywiście jest znacznie więcej i tutaj mógłbym się oczywiście rozwodzić bardzo długo nad płatnymi i bezpłatnymi narzędziami. Tak naprawdę wyszukacie sobie na to samodzielnie najlepiej wasze odpowiedzi i żadnego produktu nie mam co reklamować. Pewnie najlepiej, jeśli znajdziecie taki, który będzie odpowiadał waszej działalności, na przykład bardziej fundraisingowej czy działalności śledzenia waszych odbiorców, uczestników szkoleń czy warsztatów. Natomiast główna lekcja jest tego taka, żeby te dane starać się śledzić w sposób regularny. Czy to będzie CRM, czy lepiej zorganizowane wasze ankiety, czy spoglądanie częściej i regularnie do danych statystycznych ze strony internetowej. To są rzeczy, których zaczynają być bogate, zaczynają być ciekawe i możemy podejmować decyzje, kiedy mamy je uporządkowane i historyczne, kiedy nie są to tylko takie przypadkowe zerknięcia do tych statystyk. I jeszcze kilka przykładów, jak możemy dane wykorzystać w nietypowy sposób również w organizacjach pozarządowych. Poza tymi statystykami i danymi, które są zbierane z ankiet, ze stron, warto też myśleć o danych jako czymś, co możemy nie tylko mieć dla nas, ale również udostępniać na zewnątrz. Jeden z moich ulubionych przykładów z ostatniego roku jest to organizacja łącząca firmy technologiczne z organizacjami pozarządowymi. Projekt Tech to the Rescue, który w zasadzie istnieje czysto wirtualnie. Są to osoby, które nie pracują nigdzie w konkretnych miejscach, natomiast łączy ich trochę upodobanie do danych i to, że dane są połączeniem pomiędzy organizacjami, które wpisują informacje, czego potrzebują, na przykład jakie mają wyzwania, jakie mają problemy technologiczne, a organizacjami, a firmami, które podają informacje również otwarcie, publicznie w sieci, jako dane, na przykład jakie mają kompetencje, ile mają godzin do poświęcenia, jakich mają typy pracowników, którzy chcieliby się zaangażować. Obie strony widzą te dane publicznie na stronie internetowej za pomocą tabelki, takiej zwykłej, tradycyjnej tabelki i zamiast na przykład spotykać się długo na konferencji, dogadywać te rzeczy, mogą bardzo szybko dokładnie dzięki tym danym spojrzeć, ja potrzebuję kogoś na 2 tygodnie, kto pomoże mi na przykład z stworzeniem specjalnej strony internetowej typu landing page i tu na informacji jest 5 takich organizacji, które tym się właśnie zajmuje. Nie muszę odzywać się do wszystkich firm, żeby o to zapytać. Mogę odezwać się od razu do tych, które widzę, że właśnie się tym zajmują i widzę, czy na przykład mają opcję, żeby poświęcić temu 5 godzin, czy właśnie 40, czy 80 godzin. I mogę to szybko bardzo przefiltrować. To jest bardzo prosty przykład tego, jak dane, takie otwarte, publiczne dane, mogą nam pewne rzeczy ułatwiać. I tutaj mały tip na koniec trochę, w jaki sposób jest to stworzone. Jest to stworzone za pomocą narzędzia Airtable, które możecie znów wziąć sobie na warsztat. Jest to narzędzie w podstawowej wersji bezpłatne, które pozwoli wam zrozumieć, jaka jest ogromna zaleta tego, żeby pracować z danymi, które możemy wygodnie publikować w sieci i danymi, które możemy też modyfikować. W tym narzędziu, które Tech to the Rescue wykorzystało, żeby połączyć organizacje z firmami IT, tworzymy tabelkę, wydawałoby się na początku, że taką jak w Excelu. Natomiast co jest bardzo ważne, te tabelki, które tutaj tworzymy w tego typu narzędziach, pozwalają nam po pierwsze przyglądać się danym na wiele różnych sposobów, czyli możemy kilkoma kliknięciami zmieniać
ich wygląd z tabelki w wykresy, możemy tworzyć z nich strony internetowe, czyli prezentować dane w sposób wizualny. Tutaj na przykład widać, jak dane z tabelki zostały przełożone na takie wpisy blogowe, już uproszczone w automatyczny sposób, co skraca możliwość pracy. I co najważniejsze, przez to, że jest to narzędzie całkowicie internetowe, kiedy chciałbym, żeby te dane uzupełniały również na przykład moi odbiorcy, bo na przykład mają mi coś do powiedzenia ciekawego do dodania, mogą za pomocą formularza te dane uzupełniać na żywo. Nie muszę nikomu wysyłać pliku, formularz i tabela są jakby ze sobą połączone. I takich przykładów mógłbym mnożyć i pokazywać Wam coraz bardziej zaawansowane. Ja jestem wielkim fanem narzędzi Google'owych, takich jak Google Colab, które wymagają już jednak pewnych kompetencji trochę wyższych pracy z danymi. Natomiast też nie ma co się ich obawiać. I tutaj podam Wam tylko jeden przykład na koniec brytyjski z organizacji Nesta, która zajmuje się wkluczaniem na rynki pracy pracowników, którzy albo są bezrobotni, albo ich zawody są zagrożone zniknięciem w wyniku automatyzacji pracy. I Nesta zrobiła niesamowitą rzecz, która z takiej tabelki, jak tutaj widać, niezwykle skomplikowanej, do której potrzeba też jakichś umiejętności, może nie programistycznych, ale podstawowych umiejętności technicznych, zrobili narzędzie, które każdemu pracownikowi albo pracodawcy pozwala w wygodny sposób przeanalizować to, jak zmienia się rynek pracy lokalnie, na przykład w konkretnych miejscowości w Wielkiej Brytanii, i znaleźć odpowiedź na to, jakich kompetencji powinienem się uczyć, żeby móc zdobyć jak najszybciej nowy zawód, żeby przestać być osobą bezrobotną. Osoba na końcu dostaje podpowiedzi oparte o dane, które nie są liczbowe, natomiast te dane pod spodem są faktycznie liczone automatycznie, więc takie narzędzia są dla nas bardzo przydatne i są też już bliską, jeśli nie aktualnie, już bardzo za rogiem przyszłością tego, jak będziemy pracować z danymi, jak podejmujemy na nich decyzje. I ostatnia odpowiedź, dlaczego i kiedy warto robić przerwę. Dlaczego na przykład już teraz powoli kończę, dlatego żebyście się też nie zmęczyli moim gadaniem. To nie wynika wyłącznie z tego, jaki sobie format przyjmiemy wydarzenia, czy telekonferencji, czy webinaru. Te rzeczy wynikają z tego, że analizujemy i zbieramy dane na żywo. Robi się to u nas non-stop, nasze zegarki to robią. Możemy sobie założyć encefalograf na głowę i też to zbadać. To kiedy robić przerwę podczas konferencji, podczas spotkań, wystąpień, wynika z danych o działalności naszego mózgu. I to jest coś, co oczywiście z jednej strony zbieramy medycznie, a druga rzecz, możecie też to robić samodzielnie. I przykładem, który będę wrzucał Wam na koniec, jest zachęta do tego, żeby kiedy prowadzimy jakiekolwiek spotkanie, czy warsztaty online, próbować też myśleć w kategorii, czy mogę zebrać pod spodem dane od moich użytkowników, które nie będą tylko danymi w postaci odpowiedzi na to pytanie, jak się czują, czy dobrze, czy źle w danym momencie. I tutaj mała podpowiedź, narzędzie Mood Checker, którego używam podczas warsztatów na żywo, zdalnych, pozwala mi na żywo śledzić kilkadziesiąt razy w ciągu godziny zmiany nastroju moich użytkowników, czy odbiorców, czy uczestników warsztatu. Dlaczego to jest bardzo ważne? Dlatego, że zwłaszcza w pośredniczonym kontakcie, takim jak teraz kamera, ekran, nie zobaczę wszystkich sygnałów, które płyną ze zmęczenia i nie zobaczę wszystkiego na ekranie, natomiast ludzie mogą to raportować na żywo i tutaj też, jak widzicie, jest to raportowane na dwa sposoby. Mamy dane o tym, jak ktoś sam mówi, jak się czuje, a druga rzecz, rozpoznawanie twarzy z pomocą włączonej kamerki sprawdza, czy ktoś rusza się przed kamerą, czy nie zasnął, czy się uśmiecha, albo czy na przykład, jeżeli ja proszę, żeby wykonali jakiś gest, czy powtarzają ten gest. I to już są całkowicie automatyczne dane, które zbiera kamerka i ten software, które pozwalają sprawdzić faktycznie, jaki jest poziom energii zaangażowania uczestników w warsztat. Więc tak, da się odpowiedzieć na takie pytania jak kiedy zrobić przerwę, ile jest dokładnie osób zainteresowanych moją branżą, czy w jaki sposób podjąć lepszą decyzję o tym, kiedy wysłać i jakie treści wpakować do newslettera czy na naszego bloga w oparciu o dane. O dane, które nie są tylko naszą intuicją, ale które możemy zebrać z wielu źródeł w sieci. I do tego Was zachęcam. Przykłady znajdziecie zapewne w opisie tego materiału. Natomiast ja polecam Wam na koniec ostatnią rzecz. Jeżeli chcecie nauczyć się więcej, to przynajmniej w języku angielskim i częściowo przetłumaczoną na język polski znajdziecie bezpłatną szkołę School of Data, gdzie jest kilkanaście kursów, również dedykowanych organizacjom pozarządowym, jak pracować z danymi, jak podejmować decyzje, jak wizualizować dane, jak wykorzystywać dane, jak je zbierać i skąd, tak żeby pracować lepiej, zwłaszcza w celu ważnym społecznie, w oparciu o te konkretne dowody, które z nich płyną. I to jest moja rekomendacja na dziś. Mam nadzieję, że skorzystaliście również z tych ćwiczeń, a ja Wam bardzo już dziękuję i życzę ogromnie powodzenia w pracy z danymi w organizacji pozarządowej.